1 listopada Ukraińcy zajęli Lwów, zamieszkiwany w większości przez Polaków. Rankiem 2 listopada strona polska przystąpiła do ofensywy. Zostały utworzone 2 grupy szturmowe. Celem grup było opanowanie dworca głównego i znajdujących się tam magazynów wojskowych. Grupa dowodzona przez kapitana Mieczysława Borutę-Spiechowicza zdobyła duży magazyn broni i amunicji, 12 000 karabinów i 2 miliony sztuk nabojów oraz opanowała cały kompleks dworca głównego. W odwecie Ukraińcy próbowali zdobyć szkołę imienia Sienkiewicza oraz dom techników, jednak bez powodzenia. Pierwszy etap walk charakteryzował się dużą spontanicznością i brakiem organizacji akcji. Powoli strona polska zaczęła przejmować inicjatywę zaczepień. Dodatkowym atutem po stronie polskiej było systematyczne napływanie ochotników, chcących walczyć o polski Lwów. Trzeciego dnia walk obie strony podjęły rokowania w celu zawieszenia broni. Było to korzystne jedynie dla strony ukraińskiej, ponieważ gdyby Polacy walczyli dalej, mogliby opanować centrum miasta. Ukraińcy po 2 dniach walk musieli uporządkować swoje stany osobowe, ponieważ zwalniani byli żołnierze oddziałów CK Armii. W godzinach popołudniowych do Lwowa przybyły doskonale uzbrojone ukraińskie 300 strzelców siczowych. Nowo przybyłe oddziały ukraińskie odbiły dworzec główny. Kilka dni później przybyły kolejne oddziały ochotników ze Złoczowa, Kamionki Strumiłowej i Rawy Ruskiej, zwiększając siły ukraińskie do 2300 żołnierzy. Poważnie wzmocnieni Ukraińcy w godzinach rannych 4 listopada rozpoczęli atak na polskie pozycje. Wywiązały się walki trwające do wieczora na niemal całej linii frontu. Polskim oddziałom udało się opanować sytuację, a nawet przełamać działania uderzeniowe strzelców siczowych. Polacy znów odbili dworzec główny, zajmują szkołę kadecką i odpalili kolejny szturm na szkołę Sienkiewicza. Dowódca sił ukraińskich Witowski wydał ostrzeżenie, w którym napisał: ponieważ ludność cywilna miasta Lwowa bierze udział w walkach przeciwko wojskom ukraińskim, strzelając do nich z okien swych domów, ostrzegam, że mieszkańcy płci męskiej tego domu, z którego padnie choćby jeden strzał, zostaną zdziesiątkowani. Ostrzeżenie było stosowane. Często zdarzały się egzekucje w samych domach, z których padały strzały. Po pierwszych powodzeniach na froncie Komenda Polska wydała spóźniony rozkaz mobilizacyjny, który obejmował mężczyzn w wieku od 17 do 35 lat. Bardzo zażarte walki trwały do 5 listopada, powodując duże straty wśród wojsk ukraińskich. Polacy odzyskali Koszary Wuleckie i odparli atak na szkołę kadecką. Ukraińskie natarcie było nazwane ofensywą Witowskiego, a jej niepowodzenie spowodowało złożenie przez niego dymisji i przejęcie dowodzenia przez pułkownika Chrychorija Kossaka. 5 listopada Polacy chcieli wykorzystać swoje powodzenia z dni poprzednich. Został wydany rozkaz zaatakowania Cytadeli. Atak nastąpił rano, jednak był źle przygotowany i w efekcie nie udało się zdobyć kolejnej części miasta. Zajęto tylko dyrekcję policji i rzeźnie. Nastąpiła stabilizacja frontu, a działania ograniczyły się do walk pozycyjnych. Skomplikowaną sytuację w mieście wykorzystywali przestępcy, wypuszczeni z więzień przez Ukraińców, maruderzy i powracający do domu żołnierze armii austriackiej, tak zwani heimkerowcy. Uzbrojone bandy grabiły składy, magazyny kolejowe, sklepy i ludność cywilną. 6 listopada siły polskie liczyły 6022 żołnierzy i 1421 orląt lwowskich. W pierwszych dniach młodzież zdobywała broń na przeciwniku, potem z austriackich magazynów. Zaczęto organizować różne rodzaje oddziałów wojskowych.
Obok piechoty artylerię, kawalerię, oddział techniczny, a także oddział lotniczy. Sztab podzielił front na 5 odcinków i wyznaczył dowódców. Oddziały polskie odpierały liczne ataki wojsk ukraińskich, podejmując jednocześnie nieudane próby zdobycia całego miasta. W dniach od 6 do 9 listopada toczyły się ciężkie walki o szkołę Sienkiewicza, cmentarz żydowski, cytadelę, galicyjską kasę oszczędności, pasaż Haussmana, odwag główny, dyrekcję skarbu i teatr skarbkowski. W walkach tych Polacy ponieśli duże straty. Obie strony przeszły do walk pozycyjnych. Zbudowano barykady i okopy. 9 listopada powołano kolejnego nowego dowódcę wojsk ukraińskich w Lwowie, kapitana Chnata Stefaniwa. W mieście powołano również namiastkę ukraińskiego rządu na czele z Kostem Lewickim. W tym dniu w polskim sztabie Komendy Obrony Lwowa powstał plan natarcia na Śródmieście. Natarcie nastąpiło 9 listopada w godzinach porannych w rejonie ulicy Mickiewicza i Ogrodu Jezuickiego, wsparte przez nowo zbudowany tank Piłsudskiego. Gdy tylko nieprzyjaciel zobaczył nacierających Polaków, otworzył z pałacu Gołuchowskich i niezdobytej cytadeli silny ogień, pod którego naporem natarcie załamało się. Za główny sukces taktyczny tanku uznaje się ściągnięcie na siebie większości ognia broni maszynowej Ukraińców, co znacznie ograniczyło i tak poważne straty polskiej piechoty oraz wyeliminowanie obsług nieprzyjacielskich karabinów maszynowych w pałacu Gołuchowskich. Przy dużych stratach własnych udało się zdobyć jedynie gmach poczty. Po tym ataku kapitan Mączyński nie zamierzał przeprowadzać akcji zakrojonych na szeroką skalę. Po tych sukcesach polskich 10 listopada cała zachodnia część miasta znalazła się w rękach polskich. Była to 1/3 Lwowa. Po 13 listopada inicjatywa zaczepna należała do wojsk ukraińskich. Od 13 do 17 listopada Ukraińcy zaczęli kierować koncentryczne ataki na centrum. 13 przeprowadzili silne natarcie w rejonie Kulpartowa. Wywiązała się zaciekła walka. Do odparcia ataku polskie dowództwo postanowiło wykorzystać po raz pierwszy szwadron kawalerii Wilki, dowodzone przez porucznika Tadeusza Korab-Krynickiego. Ukraińcy rozpoczęli kolejną, największą jak do tej pory ofensywę. Nacierali w sile 2500 żołnierzy na Zamarstynów i Kulpartów. Walki trwały przez cały dzień 14. Często dochodziło do potyczek wręcz. Większe straty w tym ataku poniosła strona ukraińska, nie zyskując żadnych zdobyczy terytorialnych. Wskutek ciężkich strat armii halickiej, 550 zabitych i rannych, i wojsk polskich, 75 zabitych i rannych, walki osłabły. 16 listopada we wspólnym liście arcybiskupi Lwowa, katolicki Józef Bilczewski i grekokatolicki Andrzej Szeptycki zaapelowali do polityków polskich i ukraińskich o wzajemne ustępstwa i zakończenie bratobójczych walk. Mediacja ta doprowadziła 17 listopada o godzinie 15 do zawieszenia broni, które zostało przedłużone do 21 listopada. W tych dniach dowódca ukraiński Witowski wydał rozkaz: w najkrótszym czasie musimy całkowicie opanować stolicę naszego państwa, Lwów. Sytuacja Polaków z dnia na dzień stawała się coraz trudniejsza, szczególnie jeśli chodzi o broń i amunicję. Tak przedstawiał ją dowódca kapitan Mączyński. Z amunicją austriacką mannicherowską źle, bo się wnet skończy. Jest jeszcze pewien zapas rosyjskiej, ale i tej na długo nie wystarczy. Potrzebowali pomocy. O pomocy i odsieczy dla Polaków usłyszycie Państwo w następnym odcinku, na który już serdecznie zapraszam. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę
Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.